Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, ale dzisiaj to nie będą nowości. Dzisiaj postanowiłam w tej serii nowości perfumowe jako pierwszy film w tym roku przedstawić Wam wyniki głosowania i pogadać trochę o tym na Fragrantice w 22 kategoriach. Strasznie dużo, więc nie wiem, ile ten film będzie trwał, ale to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo zawsze czekam na The Winner Is w danej kategorii. W tamtym roku coś podobnego też Wam mówiłam. Zrobiłam taki film, ale tam wtedy były chyba tylko 2 kategorie albo więcej, nie zauważyłam. W każdym razie teraz jest tego kupę i sobie pogadamy, bo niektóre są zastanawiające. Ogólnie te wyniki głosowań są takie trochę zastanawiające, ale to sobie pogadamy w dalszej części filmu, na który Was serdecznie zapraszam. Powiem Wam, że jak czytałam sobie te wyniki i przeglądałam, to nie ukrywam, że w lekkim szoku. Ja się trochę przesunę, bo chciałabym, żebyście Wy z tej strony oglądali mniej więcej to, co ja będę oglądała i będę sobie omawiała to, jak ja to widzę. I słuchajcie, to w ogóle jest jeden z takich bardziej przeze mnie wyczekiwanych, jedne z bardziej wyczekiwanych głosowań. Chodzi o nagrody czytelników, czyli nagrody przyznawane przez ludzi, którzy mają taką zajawkę, jak my wszyscy tutaj zgromadzeni na tym kanale, zajawkę, albo przynajmniej w większości zajawkę perfumową. I powiem Wam, że ja nie kojarzę, żebym w tamtym roku były 22 kategorie. Tu są niektóre takie dosyć prześmiewcze, też te kategorie, mam takie wrażenie. Ale od początku. Pierwsza kategoria to jest najlepszy damski zapach 2024. I jakież jest moje ogromne rozczarowanie, że jest to Burberry Goddess, ale te właśnie z 2023, a nie 2024, czyli nie wersja Intense, tylko ta podstawowa. I Wy mówiliście, że faktycznie tamta jest nawet intensywniejsza, lepsza. Ja testowałam a miałam Intense. Intense poszła jako nagroda pocieszenia do Basi. Basia jest zachwycona tym zapachem. Ja nie do końca i raczej już tego zapachu nie kupię, chociaż muszę przyznać, że podstawowa wersja na pewno jest mocniejsza i zdecydowanie bardziej charakterystyczna. Ale oprócz tego, że dowiadujemy się, jakie jest pierwsze miejsce, to jest jeszcze 10 miejsc. I tutaj na drugim miejscu jest Guidance. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest zestawienie co najmniej dziwne. Wiecie co? Bo Fragrantica to nie jest tylko mainstream i popularne zapachy niszowe, ale wydaje mi się, że no tu jest ogromny przekrój marek i tak jak na grupach siedzę, to wiem, że ludzie znają takie zapachy, o których mi się nawet nie śniło. Więc troszeczkę mnie to dziwi, że głównie mainstream rządzi w tych głosowaniach, w tych wynikach tutaj, w dziesiątkach, do miejsca 10. Jest tutaj Divine, z którym ja się nie zgadzam. Jest tutaj L'Interdit, Absolu i Rouge. Totalnie przepiękne zapachy. Jeden, drugi próbki miałam. Tilia. Okej, a kobiecy, ale dla mnie, jeżeli chodzi o markę Marc-Antoine Barrois, mam go, mam odlewkę Tilly, najsłabszym. Barenia, zgadzam się w 100%, przepiękny zapach. Black Opium, Overred Yves Saint Laurent, nie zgadzam się, miałam próbkę i też nie zrobiło na mnie wrażenia, ale wiem, że na Was robi. Wiem, że Wy lubicie. Devotion, to tak myślałam, chociaż myślałam, że będzie dużo wyżej, bo naprawdę poszukiwany zapach, o tak powiem. No i
Roommate jest na 10. Nuit de Gip, co jest super, uważam. Ja bardzo ten zapach też lubię, więc okej. Dalej przechodzimy. To jest najlepszy męski zapach 2024. I tutaj mamy Boss Bottle Elixir. No i powiem Wam szczerze, też się dziwię troszkę, chociaż nie znam tego zapachu, ale Boss Bottle w ogóle nie lubię, więc Elixir pewnie to jest jakaś mocniejsza wersja. Dlatego przejdźmy szybciutko może do następnych zapachów. I tutaj Le Male Elixir Jean Paul Gaultier, zgadzam się. L'Homme Ideal Parfum Guerlain nie znam. I buteleczki pięknie wyglądają, no ciekawa jestem tych zapachów. Valentino Uomo Born in Roma, dla mnie trochę nudny, no ale okej, rozumiem. Gucci Guilty Elixir de Parfum pour Femme, Bottle Absolu, no widzę, że jest lubiany przez ludzi, no i jakoś nie myślę, żeby Wojtkowi ten zapach kupić. Habit Rouge Parfum Guerlain. W szoku jestem, bo jestem w szoku. Nie znam tych zapachów w ogóle i skoro tak wysoko się plasują, to jestem ich zdecydowanie ciekawa. Acqua di Gio Parfum z 2023. Ok, ale jest ciekawostka, bo w nowościach swoich mówiłam w tamtym roku o zapachu H24 EB Vive Hermès i jestem w szoku, dlatego że jest to zapach dosyć taki zielony, taki jakby to powiedzieć, bardzo z naturą związany, więc jestem w szoku, że tak ludzie, faceci szczególnie, lubują się w takim zapachu. I Skandal Pour Homme Absolu, też z 2024. Spoko, myślę, że jest ok. Następna kategoria, słuchajcie, to jest najlepszy uniseksowy zapach 2024. I to jest Camera Kahwa Latafa Parfum. I muszę Wam powiedzieć, że ta kahwa też mnie intrygowała, bo na grupach pełno o tym było mowy. To jest zapach z 2023. Nie wiem, czy to jest najlepszy uniseksowy zapach. Myślę, że jest tak dużo pięknych uniseksowych zapachów, że mówienie o Camera to może trochę przesada. Mówię Wam, zadziwiają mnie po prostu te głosowania, bardzo mnie zadziwiają. Dajcie znać, jak Wy do tego podchodzicie. Tutaj jest na drugim miejscu Oud Maracuja i ja ten zapach, czekajcie sobie przypomnę, kupiłam jakąś małą pojemność, zamówiłam chyba, albo próbkę. Już nie pamiętam, ale czekam na to w każdym razie. Chyba małą pojemność 7 ml kupiłam tego. Chyba tak, bo jestem ciekawa. Mam Hibiscus Mahajat i jestem jeszcze jednego ciekawa. To jest Tuberose Astral, czy coś takiego. No i tego jestem ciekawa. To jest zapach z 2023, także zobaczymy. Tilia. Jako uniseksowy? On jest raczej kobiecy. Barenia też jest raczej kobiecy, chociaż ja wyczułam te nuty zwierzęce, skóry zwierzęcej i dla mnie wybrzmiewa trochę męsko, ale generalnie nawet tu jest zaznaczone kobieta, więc nie wiem dlaczego jako unisex. Altar Parfum de Marlin nie znam. L'Unfelin Extrait Atelier des Ors nawet się znajduje tu, pięknie. Diptyque Le Papier. I to jest coś, co na grupach też często jest rozlewane. To jest coś, co chciałabym poznać naprawdę bardzo mocno. Buteleczka jest śliczna, także tym się zainteresuję. Może odlewkę gdzieś zdobędę. Kaszepsci Mech Parfum Craft. Śmieszna nazwa, nie? Nie wiem, co to jest kompletnie. Tom Ford Eau d'Ombre Leather. No i Bois Imperial Extrait Essential. To jest Extrait, wyszła w 2024. Jest dużo droższa niż podstawowa wersja. Kolejna, słuchajcie, kolejna kategoria to jest najlepszy zapach niszowy 2024.
I właśnie te losowanie, te głosowanie zadecydowało, że postanowiłam poszukać jakiejś nawet małej ilości tego zapachu, czyli Oud Maracuja Maison Crivelli, bo właśnie wygrał on jako najlepszy zapach niszowy, czego w życiu bym się nie spodziewała. Myślałam, że tu może będzie Guidance, może coś z Zerjoffa, a tu taka niespodzianka, więc jak najbardziej. No i dalej też są niezłe niespodzianki, Wam powiem, bo tak, Sugar Leather Nuit Nomade nie znam w ogóle ani marki, ani zapachu. Na drugim miejscu imponujące. Później jest Rabbit Zoologist Parfum. To są bardzo dziwne zapachy. Ja testowałam Rabbita chyba właśnie, gdzieś może nawet mam próbkę. Nie Skarabeusza. Chyba jednak, a nie Rabbita, ale to są dla mnie dziwne zapachy. Ja muszę podejść do tej marki Zoologist jakoś, ale już się boję po tym jednym, który testowałam. Serge Lutens Écrin de Fumée. No, Serge Lutens to jest tak, że ja się ciągle boję tej marki. Ja testowałam ich jeden zapach, który bardzo mi się spodobał, ale boję się tej marki. Nie wiem dlaczego. Mam wewnętrznie jakąś taką obawę, że coś może mi nie podpasować. Była Imperial Extra na 5. znowu. Tutaj też mamy Imaginaire Autos, A Whiff of Waffle Cone. Tę markę uwielbia Agnieszka z kanału Green Tea. Pozdrawiam Agniesiu. 6. miejsce ma ten zapach. Tuberose Astrale właśnie z Maison Crivelli, jak widzicie. To jest zapach z 2024. Ten zapach też mnie intryguje, jeżeli gdzieś zdobędę, a że tuberozę kocham. Jeżeli gdzieś zdobędę próbkę, to na pewno się zainteresuję. Nie znam marki Room 1015, a zapach Wave Child nie znam. Ni Shane ani X. To jest ni Shane ani, nawet zażyczyłam sobie pod choinkę, ale to jest jakaś inna wersja, nie wiem. No i Queen of the Night, właśnie dzisiaj tym pachnę, więc The Marchand of Venice, czuję się, po prostu ten zapach jest przepiękny, nie zasługuje na 10. miejsce, uważam, że na dużo wyżej. No ale też biorąc pod uwagę, jakie tu są zapachy, towarzystwo jest na topce. Kolejna kategoria to jest ulubiony damski zapach wśród mężczyzn. I tu jestem w szoku, bo to jest Libre Yves Saint Laurent i się kompletnie tego nie spodziewałam. Nie wiem, jakoś myślałam, że chociaż to jest wanilia, tu są białe kwiaty, to jest taki zapach też białokwiatowiec. Może, no faceci, no okej, no teraz jak się tak zastanowiłam, rozebrałam sobie to w głowie, to okej. Ale na przykład Prada Paradox Intense jest na 2. miejscu. Ja mam właśnie tę wersję Intense, uważam, że jest piękna, ale nie myślałabym, że to jest na tyle wyjątkowy zapach, żeby znalazł się na miejscu 2. według facetów. Black Orchid, wiemy, że ja za bardzo się, coś tu nie kuma mi się z tym zapachem. Ja po prostu się z nim nie rozumiem, bo go nie czuję praktycznie. La Vie est Belle, zgadzam się. Black Opium, wiecie, że nie. Angel Mugler, zgadzam się i naprawdę faceci komplementują ten zapach bardzo mocno. I Coco Mademoiselle, tak samo się zgadzam. Coco Mademoiselle wielu kobietom się nie podoba, ale mężczyźni szaleją za tym zapachem. Dziwię się, że na 7. miejscu dopiero. Le Belle Parfum, dla mnie nietrwały zapach, więc ja go nie mam. Testowałam, uważam, że jest bardzo ładny, ale no nie trwały na mnie. Good Girl Blush nie znam, znam tylko podstawową wersję i Flora Gorgeous Gardenia Gucci, przepiękny zapach, naprawdę to jest przepiękny zapach, naprawdę bardzo kobiecy, kwiatowy, no śliczny, nie dziwię się, że się podoba facetom. Dalej to jest najlepszy męski zapach wszechczasów, pamiętajmy, że to są, mówimy tu o zapachach teraz już wszechczasów i tutaj wygrywa Terre d'Hermès Hermesa. To jest zapach z 2006 roku. Nie znam tego zapachu, ale słyszałam o nim, więc myślę, że no,
coś musi być, że zasłużył. Na drugim miejscu jest Dior Homme Intense i ogólnie Wam powiem, ja tego nie znam, ale też na grupach wiem, że ludzie szaleją za tym zapachem. A na trzecim miejscu jest Encre Noir Lalique i to jest zapach, który był najczęściej mi polecany do 100 zł. Tak, bo męskie też były mi polecane na grupie. Jak poprosiłam na grupie o podanie takich topowych, super zapachów do 100 zł, to Encre Noir non-stop był mi polecany, więc musi coś w nim być. Acqua di Gio nudy. Blue, OK, Stranger With You Intensely, to mówiłam, że ogólnie ta Armani, ten zapach Stronger With You, nie Stranger, tylko Stronger With You, jest lubiany bardzo przez facetów. Bois Imperial, dla mnie to jest dla kobiety, nie dla mężczyzny, ale okej. Później jest Gentleman, no uwielbiam. Gentlemany wszystkie są przepiękne. Genemet, no to wiadomo, co o tym myślę. I Platinum Egoiste, bardzo jestem ciekawa tego zapachu. To jest stary zapach 93 roku. No ciekawa jestem, czy pachnie jak Brutal. Śmieję się, ale jestem jego ciekawa. Następne to jest najlepszy gourmand wydany od 2020 roku. To jest taka kategoria, w której wydaje mi się, że wybrać jeden gourmand to jest ciężka sprawa, ale tu niektórzy to zrobili, więc zobaczmy. Wybrali oczywiście Angel's Share by Kilian, to jest zapach z 2020 roku. Ja słyszałam o tym zapachu, na grupach non-stop go tam rozpracowują na odlewki, ja go nie kupiłam i nie wiem, czy go kiedykolwiek zakupię. Nie mówię tak, nie mówię nie. Na drugim miejscu jest Camera, którą mam i która, zgadzam się, no to jest bardzo gourmandowy. Ja Wam też mówiłam, że to jest w ogóle top, bo robiłam chyba taki film z topkami, czy miałam go w zamiarze zrobić i w końcu go nie zrobiłam, z topkami sprzedażowymi. Nie wiem, czy go zrobiłam, albo po prostu tylko ruszyłam ten temat w jakimś innym filmie. To Camera zdecydowanie było w top. Na drugim miejscu Goddess Burberry. Okej, Label, no wszystko tu Jean Pierre, no ale na przykład Devotion i powiem Wam, że teraz gdybym miała, skończyłby mi się D1, to chyba jednak kupiłabym Devotion. Nie dlatego, że wszyscy tak zachwalają, tylko dlatego, że przez ostatni blind test strasznie mydlano mi ten zapach wybrzmiewał i no nie wiem, ta mydlaność chodzi mi po głowie, trochę ona mi tam nie pasuje, więc chyba bym się przerzuciła na Devotion i spróbowała Devotion poużywać, chociaż uważam, że D1 ma lepszą jakość. No dobra, nie wiem. W każdym razie następne 6. miejsce to jest Blanche Bête Le Liquid Imaginaire i to jest bardzo popularny zapach. Ja jeszcze go nie miałam, ale butelki, tak mi się podobają te butelki, że to jest po prostu coś niesamowitego. I jest tu oczywiście Le May Elixir, jest Angel Nowa moja, na 8. dopiero miejscu, ale będzie tutaj w pewnej kategorii w topce, więc Angel Nowa to jest Angel Nowa. Jest nawet Sol de Janeiro, Chirosa. W szoku jestem. No i Amore Cafe Mancera. Ten zapach intryguje mnie, przyznam. Kolejna kategoria to jest najlepszy męski zapach wydany od 2020 roku. No i tu wygrywa była Imperial. I kompletnie się tym nie zgadzam, że najlepszy męski zapach. Ja wiem, że on brzmi męsko. Nawet Małgosia zakupiła sobie próbki Essential Parfum, wypróbowała ten jaki pierwszy i mówi, no nie Marta, no nie. A dla mnie to jest przepiękny kobiecy zapach z męską nutą, a nie męski zapach z delikatną kobiecością. Nie, ja bardziej go odbieram jako kobiecy. No ale wiecie, każdy z nas odbiera zapachy inaczej, to jest normalne. Na drugim miejscu jest Terre d'Hermès Eau Givrée Hermès, no to tego też nie znam. Savage, no to wiadomo, nudy, Stronger With You, tym razem Absolutely, tu jest Imagination, Louis Vuitton, Le May, Le Parfum Jean Paul Gaultier,
The Most Wanted Parfum Azaro, zaczepiste perfumy, Wojtek ma, kupiłam mu pod choinkę, jak wiecie, Gentleman, no czyli mniej więcej to, co ja lubię, to też tu się zgadza, no muszę ten Habit Rouge Parfum Guerlain spróbować, bo to butelka i wydaje mi się, że to jest coś mega ciekawego, no i Dior Homme też brzmi bardzo ciekawie, butelka przewspaniała. Kolejna, słuchajcie, kategoria to jest najlepszy biało-kwiatowy zapach wydany od 2020 roku. I wiecie, co Wam powiem? Wygrało Libre Intense i Yves Saint Laurent. Ja w szoku. No ale okej, bo dla mnie, wiecie, ja w tych zapachach wyczuwam wanilię. Ja nie do końca wyczułam te białe kwiaty. Uważam, że białe kwiaty bardziej jeszcze podbijają wanilię, że to jest takie małżeństwo idealne wręcz i dlatego ja nigdy bym tego zapachu nie wybrała jako białokwiatowca. Są inne, na przykład właśnie Tilia, która jest na 3. miejscu, zdecydowanie białokwiatowiec, tu nie ma żadnych wątpliwości. L'Interdit, no oczywiście tuberozowe zapachy, więc białokwiatowe, jak najbardziej, bardzo mocarne, zgadzam się. Prada Paradox, podstawowa wersja, A Drop D'Issey, no nie wiem, też dla mnie tak, no można powiedzieć, ale one wybrzmiewają tu bardzo lekko. Serge Lutens Fil de Joie, nie znam, Nomad Nuit d'Egypte, no to tak, zdecydowanie, ale właśnie ta egipskość, ten dodatek tego czegoś innego Orientu powoduje, że to jest bardzo elegancki zapach. No i znowu 9., 10. L'Interdit, bo tutaj jest, słuchajcie, Intense, tutaj już jest Absolute, tu jest Rouge Ultime, a tu jest Rouge zwykły, no oni mają tych flankerów. No tak, troszkę się różnią buteleczki, zdecydowanie. Przepiękne, L'Interdit polecam serdecznie. Kolejna kategoria to jest, słuchajcie, to jest kategoria najlepszy damski zapach wszechczasów. Mieliśmy męski i tu wygrywa Coco Mademoiselle Chanel. I tu nie ma, że wersja Intense, tylko podstawowa z 2001 roku i uważam, że wersja Intense się różni od podstawowej wersji. Ja osobiście wersji Intense bym nie kupiła, bo jest w niej coś takiego, co mi osobiście przeszkadza, natomiast w tej wersji podstawowej jest wszystko tak idealnie zbalansowane, według mnie. I czy się zgadzam? Uważam, że są inne damskie zapachy piękniejsze, ale z drugiej strony to jest też taka klasyka klasyki. No jeżeli wszechczasów, no to może i faktycznie, niech to będzie Coco Mademoiselle. Na 2. miejscu jest Angel Muglera. Coś w ogóle niesamowitego, bo wiecie, że ten zapach jest z 92 roku, a on jest tak nowoczesny i tak mam wrażenie, że nie wybrzmiewa w żaden sposób vintage'owo, no bo tam nie ma żadnego vintage'u, a jednak to jest 92, no szok. Alien, zobaczcie, no Mugler jednak jest w tych zestawieniach, nadal rządzi, nadal jest to coś, co naprawdę kochamy, że tak powiem, w liczbie mnogiej. Dior Edict nie znam, nieraz się nad nim zastanawiałam, ale w efekcie nigdy nie kupiłam. Mon Guerlain oczywiście według mnie, Kenzo Jungle Lefant, przepiękny zapach. Dolce Vita Dior, wiem, że ludzie się zachwycają, ja chyba nawet kiedyś miałam jakąś próbkę, ale uważam, że to nie jest nic wyjątkowego. Jeżeli widzę te pozycje wcześniejsze, które są naprawdę niesamowicie skomponowane i Dolce Vita, to taki mam trochę zgrzyt. A widzicie, wersja Intense Coco Mademoiselle jest na miejscu 9. No i Libre Intense też jest w tym zestawieniu oraz Hypnotic Poison, czego ja nie mam i no, przeszkadzał mi ten zapach bardzo kiedyś. Myślę, że dzisiaj mogłoby być inaczej. Kolejna kategoria to jest najlepszy męski zapach wszechczasów. Wydaje mi się, że to już było, czy nie? Uniseksowy był? Widzicie, tych kategorii jest zdecydowanie za dużo, ja już nie pamiętam nic. I to jest Terre d'Hermès Hermes. No, wydaje mi się, że to już było. Powtórzyli te kategorie? Wiecie co, jak będę to montowała, to wtedy wyłapię, o co tu do końca chodzi, bo teraz to mam wrażenie, no bo te kolejne miejsca są zdecydowanie inne, ale tu te pierwsze wydaje mi się, że to już było. Ale dobra.
Piszcie w komentarzach, czy było, czy nie było, czy co to było. I tutaj znowu te Dior Homme rządzi. Dziwi mnie tylko, że ciągle jest tutaj Acqua di Gio. Nie wiem, słuchajcie, nie nudzi Wam się ten zapach, to jest taka świeżynka. Już Savage bym zrozumiała, ale Acqua di Gio, no nie wiem. Blo, nie znam, ale czas będzie pewnie poznać, przynajmniej próbkę zdobyć. Była Imperial, znowu jako męski, nie zgadzam się z tym. Encre Noir, widzicie ten lalik, zapach, coś w nim musi być, bo jest w kolejnym już zestawieniu. Znowu Egoista jest Platinum, też w kolejnym zestawieniu. Brawo, brawo, stary zapach. La Nuit de l'Homme Yves Saint Laurent, nie znam, ale butelka jest czaderska. I Acqua di Gio oczywiście Profumo. No to już wiemy jak jest. Kolejne to jest najlepszy zapach niszowy wszechczasów. Tam był niszowy najlepszy w 2024, a teraz wszechczasów. I to jest Bois Imperial Essential Parfum. Jestem w totalnym szoku. Słuchajcie, jestem w szoku, że ten zapach wygrał w tej kategorii. Bo znowu, gdybym miała powiedzieć dla mnie, który zapach niszowy wygrywa, który znam, to ten, który dzisiaj mam na sobie, czyli The Marchand of Venice, Queen of the Night. No ale okej. Może zrobimy coś takiego, może ja nagram taki film z takimi kategoriami właśnie i przyznam swoje własne nagrody, jak ja to widzę, wśród mojej kolekcji, co by tak się wyróżniło, tylko bez 10 miejsca, po prostu pierwsze i jedyne miejsce. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie taki film z moimi prywatnymi The Winner Is właśnie. Drugie miejsce to jest Molecule 01 Eccentric Molecules, później jest Gris Charnel, słuchajcie. Czyli jednak File Aguili, dobra, weźcie, co? Nie męczcie mnie, naprawdę, no po prostu Serge Lutens to niektóre nazwy potrafię przeczytać, ale Aguile chyba. Dajcie, zabijcie mnie za to. Zerjow i to jest 1861 Naxos. No, szok. Portrait of a Lady, zgadzam się. Uważam, że jest to perfekcyjnie skomponowany zapach. Zresztą widzieliście moja przyjaciółka, gdzie ona nie lubi róży. Ten zapach jej się spodobał, więc naprawdę jest super zrobiony. Black Afghano na Somato. Na Somato ma przepiękne buteleczki, to jest też marka w kręgu moich zainteresowań. Znowu Serge Lutens. Ten Serge Lutens trzeba się niemu przyjrzeć. Féminité du Bois, Prakt Svensk Parfum, to nie wiem, czy to znacie, dajcie koniecznie znać, jeżeli ktoś z Was zna, jak to może pachnieć, co to jest w ogóle za marka, nie wiem. No i znowu w zestawieniu jest Oud Maracuja Maison Crivelli, brawo, Maison Crivelli, brawo. Kolejna kategoria to jest najlepszy marketing zapachu 2024 i właśnie teraz już będą chyba takie kategorie z przymrużeniem oka trochę. I tu jest najlepszy marketing zapachu 2024, wygrywa Gaultier Divine Jean-Paul Gaultier. Ja się kompletnie z tym nie zgadzam. Uważam, że nie wiem, co mamy na myśli przez marketing, ale uważam, że na przykład Boho Boco Polish Potatoes powinno wygrać, bo to jaki oni marketing zrobili na ten zapach, przecież ja słyszałam, że po tej całym wybuchu, że nowy zapach Boho Boco wydaje Polish właśnie Potatoes na TikToku, to był szał, ludzie kupowali, on był wykupiony przecież przez pewien czas, nie można było go w ogóle dostać, bo od razu po tych ich marketingu, właśnie zrobionej całej takiej sprzedażowej reklamie, to normalnie ludzie lecieli kupić to, zrobili to świetnie, więc ja bym tutaj dała jednak Boho Boco. Kajali, Jumburze, Marshmallow, ok, ale przecież ta wersja Rock Sugar, Vanilla Candy Rock Sugar, którą ja mam, uważam, że była zrobiona jeszcze lepiej niż ta wypust po tamtym zapachu.
czyli ten właśnie Jumbourget Marshmallow. Uważam, że tamten był lepszy. No a nawet nie ma w tym zestawieniu tego, więc to jest chyba takie strasznie z przymrużeniem oka. No ale też to jest bardzo subiektywne, tak? Le May Elixir, La Vie Belle L'Elixir jest na 5. miejscu, później jest Magic Mushrooms, mam odlewkę tego zapachu, to jest strasznie ciekawy zapach, no ale to się nie spodoba każdemu. Myślę, że tak samo jak Polish Potatoes, też nie dla każdego. Eclair Latafa, no to się sprzedawało super, więc cały marketing był przemyślany i zrobiony genialnie, też tak uważam. Barenia, też uważam, że każdy chciał barenie mieć. Hair Confession, który mam, jak wiecie, tak, też usłyszałam z różnych jakichś takich, marketing był taki bardziej, nie wiem, no może nie szeptany. Tutaj był taki marketing mocno dający po oczach, też ta butelka po to taka jest, bo to cała koncepcja była na to. Devotion świetnie, świetnie zrobiony wypust, idealnie przygotowany marketing, tak uważam. No ale uważam, że tutaj powinien wygrać Boho Boco Polish Potatoes, z samą nazwą zrobili marketing, nie, bądźmy szczerzy. Kolejna to jest najgorszy marketing zapachu 2024 i tu jestem w totalnym szoku. The winner is Fight, Fight, Fight Cologne for Men President Trump. Ja nie wiedziałam, że on perfumy wydaje, słuchajcie. Nie miałam o tym zielonego pojęcia. I to jest zapach z 2024 i ja w swoich nowościach nawet nie wiedziałam, że taki zapach wyszedł. Nic nie słyszałam o tym. Nigdzie nawet jakieś marketingowe, prasowe nie dotarły do mnie, więc no nic. Tak samo na przykład Pink Friday, Nicki Minaj, nie mam pojęcia, kto to w ogóle jest. Butelka jest okropna, okropna. J'adore L'Or, nie wiem czemu mówią, że jest zły marketing, najgorszy. To jest faktycznie chyba wypust, który tak słabo się sprzedał, nie za bardzo zrozumiany jest. Trump znowu, Victory Cologne, co on tu ma swoją wszędzie łeb swój stawia do tych perfum, na tych The Winner też on jest na tych perfumach, tutaj głowę ma swoją w zatyczce, ja nie mogę po prostu, co tu się dzieje. Phantom Parfum Rabanne, nie wiem, Cosmic Kylie Jenner, fajnie mi się wydaje, zły marketing był? No nie wiem. Prada Paradox Virtual Flower. Jak ktoś Pradę Paradox zna, to Virtual też większość spróbowało. Czy to taki tragiczny był ten marketing? No nie wiem. Savage Eau Forte i All of Me Intense Narciso to w ogóle nie kojarzę. Yum Pistachio Gelato też nie kojarzę ich marketingu, jak to w ogóle było. Więc ciężko mi jest się odnieść. Kolejna kategoria, słuchajcie, to jest najlepszy owocowy zapach wydany od 2020 roku. I tutaj the winner jest Angel Nowa Mugglera. Zgadzam się w 300%. Piękny jest, naprawdę. No i oczywiście następne miejsca to są w ogóle takie zapachy, które ja znam i kocham, bo to jest Aqua Allegoria i to jest Basilic Harvest, próbowałam. Uważam, że ta podstawowa, woda perfumowana Mandarin Basilic jest fajniejsza od tego Basilic Harvest, bo to jest taki bardzo trawiasty zapach. To jak ktoś nie lubi zapachu trawy, to taki może być, wiecie. A jednak Mandarin Basilic jest już taki przełamany, taki inny. Ta mandarynka daje znać, jest śliczny. Very Good Girl nie znam. Twilly Tutti to nie jest zapach dla każdego. Tak mi się przynajmniej wydaje i wiem, że bardzo wiele osób mi też pisało w komentarzach, że Tutti Twilly jest zapachem, którego nie znoszą, dlatego że śmierdzi im kiblem, czy czymś takim, czy jakąś taką chemią do kibla. Do WC, przepraszam za wyrażenie. Więc no, jest tutaj Ginza Murasaki. Jestem w szoku, nie znam tego, nie wiem czy to flanker, czy to inny zapach. Właśnie jestem bardzo ciekawa i trochę mi to dało do myślenia akurat te głosowanie. Mask Noir nie dla mnie, totalnie nietrwały zapach, Foche, totalnie Narciso tutaj, zresztą jak nie oglądacie, to wiecie, że ja do Narcisa mam taki, ja po prostu nie mam u niego zapachu, który był na mnie trwały, chociaż wszyscy się zachwycają tymi Foche jego wypustami, no to ja nie.
God of Fire Stefane Ambert Lucas. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Zielonego pojęcia nie mam, co to jest, słuchajcie. La Vie Belle Elixir mam, kocham, bardzo owocowy, bardzo podobny do Angela, właśnie nowej, także no, zgadzam się. I Mandarino di Sicilia Acqua di Parma. Acqua di Parma, piękne ma buteleczki, jeszcze nic nie poznałam, wszystko jest przede mną, kochani. Zaczynamy dopiero nowy rok, no i poznamy trochę, mam nadzieję, nowych zapachów. Kolejna kategoria to jest najlepszy zapach z irysem, wydany od 2020 roku. I the winner is, słuchajcie, Gentleman Eau de Parfum Reserve Privé Givenchy. Ja nie wiedziałam, czy to jest irys? Dla mnie to jest taki drzewny zapach. Może jest irys. Czy on jest pudrowy? Irys często daje pudrowość, nie? Ale nie wiem. Armani Code, przepiękne. Dior Homme, nie znam. Amouage Interlude Black Iris, nie znam Amouage tego akurat. La Vie Belle Iris Absolu, często piszecie, że piękny. Oczywiście tylko osoby, które Iris lubią, bo to też trzeba lubić. Valentino Uomo Intense, nie znam i nawet nie miałam próbki. Iris Malika Chopard, to chyba jakaś taka, to jest taki tańszy trochę zapach, czy mega drogi? Nie wiem nawet Chopard jaką cenowo wygląda, bo szczerze powiem, nigdy nic z Choparda nie miałam. Ale coś chyba testowałam, to nie były jakieś drogie zapachy. Już nie pamiętam, słuchajcie. Iris Malikan Maison Crivelli, proszę bardzo, nawet takie rysowe mają. Maison Crivelli w ogóle muszę zgłębić bardziej. Są już dwa zapachy, jeden, no, który do mnie idzie i jeden Tuberose Astral, który chciałabym też gdzieś znaleźć, może jakąś próbeczkę, czy nawet 7 ml, żeby mieć i zobaczyć, bo jakościowo, już Wam mogę powiedzieć, jakościowo jest to idealny zapach po prostu. Jest perfekcyjnie zrobiony, przepięknie się go nosi i jest tak trwały, że szok. I projektuje. Mega projektuje. Molekul 01 Iris Eccentric. Nic nie miałam z tych molekul. Niektórzy kiedyś mi tam mówili, że spróbuj, bo to są naprawdę bardzo fajne zapachy. Nie ciągnie mnie. Ale jak Wy macie, to dajcie mi znać, może mnie zachęcicie. No i The Omniscient Mr. Thompson Penhaligon's. No, marka Penhaligon's to taka wisienka na torcie mojego życia perfumowego by była chyba. No i kolejna kategoria to jest zagubiony w nutach drewna bursztynowego. Dziwna co najmniej kategoria i już tak wymyślona, że bardziej się wymyślić nie dało, słuchajcie. I the winner is Elixir de Marvilliers Hermes. Ja nie wiem, ja mam eliksir? Nie, ja mam chyba de Marvilliers bez eliksir, ale nawet tego nie sprawdziłam wcześniej, słuchajcie, jakoś zapomniałam o tej kategorii, kompletnie chyba ją olałam, że tak powiem, ale ogólnie Marvilliers jest przepięknym zapachem i tak, wyczuwa się tam właśnie coś drzewnego, a jednocześnie bardzo słonecznego, bardzo takiego letniego, tak bym ujęła, ale czy ja mam eliksir, to nie wiem, może jest coś mocniejszego. Na drugim miejscu jest Grand Soir Maison Francis Kurkdjian, Rifag Paris Corner na miejscu trzecim, to często mi mówicie o tym zapachu. Obsession Calvina Kleina, to jest zapach z 85 roku, czaicie w ogóle? Szok. Ancre Noir znowu jest, Lalique, w szoku jestem w wielu kategoriach. Szóste miejsce Voila d'Ambre Yves Rocher. Z Yves Rocher nigdy nic nie miałam. Znowu Serge Lutens. Trzeba się nim zainteresować koniecznie. To jest kompozycja z 93. Ambre Sultan. No, ciekawe bardzo. Coco Eau de Parfum Chanel. 84 rok. Ło, grubo. Baby Cat. Nie wiem, co tu robi Baby Cat. Nie wiem, co tu robi Baby Cat za bardzo. Może te drewno bursztynowe. Nie wiem, co tu robi Baby Cat. Szczerze powiem, to jest dla mnie gourmand. To jest dla mnie... oczywiście nutę męską czuć na samym końcu i to może jest właśnie te drewno. Taką męskością daje, ale no Baby Cat, no nie wiem. Ja mam odlewkę Baby Cata. Nie wiem, ja bym w życiu nie skojarzyła z drewnem bursztynowym. No ale dobra.
Voila, Docre i Yves Rocher. Yves Rocher na 2 miejscach, no brawo. Dalej to jest, słuchajcie, kategoria najlepszy zapach tytoniowy wydany od 2020 roku. Ja jestem w totalnym szoku. The winner is L'Interdit Eau de Parfum Rouge Givenchy. Jestem w totalnym szoku, bo ja mam róż, tylko właśnie nie wiem, którą wersję i też będziemy o tym gadać w ogóle niedługo. Znaczy będziemy po tym filmie, zobaczycie właśnie film, no taki, no zobaczycie, no będzie ciekawie. Będzie ciekawie, mam nadzieję. Także nie będę się rozwodzić na temat tego zapachu, bo sobie chyba pogadamy o nim. Natomiast jestem w szoku, że to jest najlepszy zapach tytoniowy. No, może? No nie wiem. Na miejscu drugim jest Tobacco Honey Guerlain. W końcu jakiś Guerlain jest, że ktoś, ja nie wiem dlaczego dopiero. Nie rozumiem tego. Tobacco Color Dior, to jest z tej też butikowej. Vanilla Havana Le Indemodable. Nie znam marki kompletnie. I L'Interdit wszystkie są. I Rouge Ultime i Absolu. One są tytoniowe? Naprawdę tam jest tytoń? Kurczę, nigdy się nie dopatrzyłam, a może tak. Red Tobacco Intense Mancera. Jak będę wybierała perfumy na luty, to Wam powiem, co o Mancerze myślę. Nie chciałabym tak się teraz zdradzać z tym, ale Zoologist Rhinoceros, to jest nosorożec. Rhinoceros, chyba tak się czyta. I na miejscu 9 Emporio Armani Stronger With You Tobacco. No i Opus 14 Royal Tobacco Amouage. Nie znam. Także ta kategoria jest jakaś dla mnie taka, nie wiem, nieodkryta, mam wrażenie. Ale to jest dobre, słuchajcie. Jest kategoria nienawidzę tego zapachu. To jest świetna kategoria, bo ja się przybieram do tego filmu polaryzujące zapachy i to jest taka kategoria, która właśnie te polaryzacje pokazuje, bo the winner is Herba Pura Zerjow. Ja Wam w filmie z Moniką, moją przyjaciółką, mówiłam, że to jest bardzo polaryzujący zapach, bo to jest zapach, którego na grupach ja to zauważyłam, że jest tak, że jedni mówią, Boże, obrzydliwy, drudzy mówią wspaniały. Ja jestem w tej grupie wspaniały, jak widać Monika też, bardzo jej się spodobał, ale jest bardzo polaryzujący. I jak widać większość czytelników Fragrantiki ten zapach uważa za beznadziejny, że nienawidzi po prostu go. Ja jestem w szoku, bo tu jest na przykład też taki zapach na drugim miejscu Red Temptation Fohe. Jestem w szoku, ja nie znam tego zapachu, ale też niedługo się o Zarze pogadamy. No, mam dla Was przygotowane bardzo dużo tematów i będziemy zahaczać o wszystko, co się da w tym świecie perfumowym, żeby jak najwięcej eksplorować tego świata, dowiadywać się, badać różne doznania zapachowe, także będzie dużo bardzo takich ciekawych filmów. Także jeżeli jeszcze tego nie subskrybujesz, to naciśnij lepiej tę małą ikonkę subskrybuj pod filmem, żeby być na bieżąco, bo naprawdę zamierzam ten kanał rozwijać, żeby było bardzo ciekawie i robić treści bardzo ciekawe dla Was. Mam przynajmniej taką nadzieję. Na trzecim miejscu jest Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum Maison Francis Kurkdjian. Number 5 znienawidzony jest, widzicie? I zobaczcie, Baccarat Rouge też jest znienawidzony. Po prostu tego jest już za dużo. Tak samo Savage, tego jest za dużo i ludzie zaczynają to po prostu nienawidzić. Kirkę, ja tu rozumiem. Ja Kirkę uwielbiam. Mogę już to powiedzieć, ale ja rozumiem nienawiść do Kirkę akurat. La Vie Belle, z tego w ogóle wszystkiego tu, bo na miejscu 8 dalej jest Baccarat Rouge, jest Joop, jest Homme, jest Versace Crystal Noir, które wszyscy kochamy. To są takie zapachy, które większość kocha, więc
najbardziej jest znienawidzony za to, że tak dużo ludzi pewnie nimi pachnie. I stąd też może The Winner is Erba Pura, że tak wiele osób chce go mieć. Red Temptation, z tego co wiem, Zary jest też bardzo znane. Więc wydaje mi się, że w dużej mierze jest to ranking, jest to głosowanie w tej kategorii było przeprowadzane na zasadzie zbyt wiele osób kocha te zapachy. Tak mi się wydaje. A co Wy o tym myślicie? Koniecznie dajcie znać. No i nie wiem, która to jest już kategoria, ale są jeszcze kategorie 3. Przebrnijmy przez to najszybciej jak się da, słuchajcie. Kategoria kolejna to jest najbardziej nudny damski zapach 2024 i tutaj The Winner is Prada Paradox Virtual Flower Prada. Ja nie uważam go za najbardziej nudny. Uważam Burberry Goddess, dla mnie osobiście jest bardziej nudny. Ale dobra, jeżeli chcecie ten film z takimi moimi że tak powiem, nagrodami i The Winner is, no to dajcie znać, to ja się nie będę teraz wypowiadać o tym, w której kategorii, co ja bym powiedziała, no bo też nie wszystkie zapachy mam oczywiście, które w tych kategoriach są, ale myślę, że tak sporo jednak znam albo mam i mogłabym swoje jakieś takie przyznać. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie taki film, nagram z miłą chęcią. Najbardziej nudny damski zapach, to już wiemy, że Prada Paradox Virtual Flower, ale jest Fame Intense, zgadzam się na przykład. To jest piękny zapach, ale dosyć nudny. Zgadzam się, że Angel Elixir dla mnie totalnie rozmydlony, rozmyty, rozwodniony zapach. Burberry Goddess Intense. Widzicie? Tak, no i właśnie dla mnie tak samo, czyli ta jednak wersja podstawowa jest dużo, dużo lepsza. Może powinnam się na nią skusić, nie wiem, no, czyli widzicie, coś w tym było, że ja się nie mogłam z tym zapachem jednak jakoś tak mówiłam, że on jest dla mnie po prostu nudny. No, jak dla większości. Cosmic Kylie Jenner nie znam. Chciałam poznać, bo w nowościach Wam o nim mówiłam, ale jednak nie znam. Miss Dior. Boże! Jak można nie znać Miss Dior? No ale tu jest, że to jest najnudniejsze, więc może nie powinnam znać, nie wiem. Red Temptation Elixir. Dlaczego? Też nie mam pojęcia, dziwne trochę. J'adore L'Or. Nie rozumiem też, może. La Vie Belle Elixir. Dlaczego jest najnudniejszy? Nie jest wcale najnudniejszy. Daisy Wild, Marc Jacobs. Ja Marca Jacobsa też uważam, że to są strasznie nudne perfumy. Nic ciekawego. Takie codzienniaczki. Kolejna, przedostatnia kategoria to najbardziej nudny męski zapach 2024 i tu The Winner is Sauvage Eau Forte Dior. Ale to było w jakichś kategoriach, chyba takich niefajnych, kategoriach negatywnych był ten zapach, no. I teraz tak, tu jest na drugim miejscu Million Gold Rabanne. To jest ta nowa wersja, nie? Nie znam, więc ciężko powiedzieć. Versace Eros Energy. Phantom, czyli tak jak u nas jest Fame, tak tutaj Phantom. Parfum Asad Zanzibar Latafa, bardzo mało arabski, w ogóle praktycznie tam tylko była kamra 2 razy, kakwa i kamra podstawowa, mało arabski, Rafikat, nie wiem jak to się do końca nazywa, bo już zapomniałam, mało arabskich jest, no i mało jest w ogóle niszowych, mainstream rządzi. I Myself, ja na przykład lubię Myself, to może on nie jest jakiś takich nie wiadomo jakich lotnych, ale to jest po prostu bardzo piękny, przyjemny zapach. Więc też może, że zbyt wiele nimi pachnie. Bad Boy, Cobalt, nic do zarzucenia temu zapachowi nie mam, ale też może za dużo. Le May Elixir, na pewno Jean Paul Gaultier dużo pachnie i Skandal to jest dosyć nowy zapach też, już wszyscy o niego się biją. Nie wiem, jak rozumieć te kategorie. I ostatnia kategoria to jest już naprawdę, mam wrażenie, z przymrużeniem oka i tak subiektywne, że aż bardziej subiektywnie się nie da. I chodzi o najlepsze zdjęcia Fragram. I The Winner is Encre Noire Lalique. Czyli ma swoje pierwsze miejsce, chociaż w jednej kategorii, niby takiej nie mówiącej nic o zapachu, bo to są tylko i wyłącznie zdjęcia przygotowane. Ale jest Belle d'Opium, Yves Saint Laurent, Northern Cardinal Zoologist,
Aqua Woman Rojas, Soir de Lune Sisley, Gucci Guilty Elixir, Soleil Vibrant Lalique, Look Home Eau Poudre Keiko Mesheri, Aura Muglera. Aura to już jest przecież stary, że nadal w topce? No piękne są te zdjęcia Aury, no muszę przyznać. Wonderland Peony, Floral Street. Kochani, i tyle. Siedzimy długo, nie? Długie te głosowania, bardzo dużo kategorii, ale myślę, wiecie co, to jest takie zawsze intrygujące, że czytelnicy Fragrantiki, którzy wydawałoby się są perfumoholikami i wiele zapachów poznają, wybierają w większości kategorii głównie mainstream. Guidance pojawił się tylko raz w jednej kategorii i tak za bardzo to nie, a jednak jest pożądanym zapachem. Nie wiem, na ile to jednak pokazuje takie upodobania nasze, a na ile jest to dosyć przekłamane. Nie wiem, jak Wy do tego podchodzicie i bardzo mnie to interesuje. Myślę, że tu może się niezła dyskusja pod tym filmem rozpętać i na to liczę, przyznam szczerze. Dajcie koniecznie znać o swoich myślach na temat nawet każdej z tych kategorii, o tym, czy chcecie ten film, żebym zrobiła, ale bazując na tym, co ja posiadam i wybrała takich wygrańców. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Do następnego. Buziaczki, kochani. Pa!